Coraz ciężej jest. Nic nie widać. Jest taka mgła i tak wieje. O! I znowu. Cześć kochani! W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą wspinaczkę na wulkan Acatenango, który jest jednym z najpopularniejszych miejsc do trekkingu w Gwatemali. Ten wulkan oferuje nie tylko wspaniałe widoki, ale także niesamowitą okazję do obserwacji erupcji wulkanu Fuego z bliska. Przygotujcie się na intensywną wędrówkę, pełną emocji i wrażeń. Zobaczymy, co czeka na nas na szczycie, a piękne krajobrazy na pewno zapadną w pamięć. Nie przegapcie tej przygody. Siemanko, 3:45, pobudka. Moment, wybrałeś. Co? Coś? Żajtki masz. 3:45, pobudka. Wulkan tu tak wybucha cały czas teraz, że po prostu wow. Ale noc była ciężka. Naprawdę była ciężka. Ja spałam godzinę tylko. No, ja w sumie też, bo mnie Ala zaraz budziła. Dramat. No łóżko tak skrzypiało. No, strasznie skrzypiała. Ale mniejsza z tym, zbieramy się, idziemy na górę po to, po co tu przyjechaliśmy. 4:05. Ruszamy, jest taka mgła, że szok. Zresztą możecie zobaczyć, jak wygląda to na lampie. Czuję się trochę jak ruszaliśmy zdobywać Kilimandżaro. Też tak w nocy. Dzisiaj tempo mamy takie trochę spokojniejsze niż wczoraj. Ze względu na to, że długa trasa do zrobienia i musimy iść wszyscy razem. Jest ciemno, nie możemy na pewno nikogo zostawić. Także jest jak jest, ale wulkan wybucha co 5 minut. To jest takie niesamowite. To jest po prostu tak cudowne. Jeśli ktoś z Was kiedyś sobie pomyśli, czy jechać do Gwatemali, czy nie, będziecie mieli takie pół na pół, jedźcie. Naprawdę warto. Patrzcie. Pięknie. I tak jest co 5 minut. Cudowne. Jak Ralix? Idziemy, nie poddajemy się. Ale jest ciężko. Ale słychać mnie w ogóle? Teraz. No, Noc nieprzespana i to jest najgorsze. damy radę. Pamiętajcie, jak idziecie w dwójkę, trójkę, ktoś z Was ma ciężko, nie daje rady, mobilizujcie się nawzajem. To zawsze pomaga. Idzie cały sznur ludzi. Chociaż żadna z grupy na ponad 30 osób. Nie, może z 10 idzie. Coraz ciężej jest. Nic nie widać. Jest taka mgła i tak wieje. O! I znowu. Robi się wschód, a my uciekamy na dół, bo tak strasznie wiało na górze. Nie dało się nic nagrać. Była naprawdę masakra. Powiedzieli, że musimy schodzić pilnie, bo stał tam w ogóle krzyż. 2 osób tam zginęły właśnie, co wiatr je zmiótł. I dla naszego bezpieczeństwa kazali nam schodzić. No. Schodzimy. A powiem Wam, że w nocy było naprawdę tu hardkorowo. No powiem Wam, że na razie chmury to nam tak dokuczają, że tylko raz na jakiś czas widać wulkan. Schodzimy na dół, bo musimy w ciągu godziny zejść. O, wulkan jest tam. Mamy godzinę na zejście, musimy z obozowiska wychodzić. Bo to wszystko, wiecie, jest na godzinę konkretną. Patrzcie, jak tu teraz trzeba schodzić.
Trzeba się ześlizgiwać. Uwierzcie, że tu w nocy było tak ciężko iść po tym do góry. Się robiło kroki po prostu w miejscu. Czy było warto wchodzić tu w nocy? Dla mnie tak. Dla Ali na razie nie. Ale spokojnie, jak dojdzie do kampu, to jej przejdzie. Będzie zadowolona, że zdobyła szczyt. Teraz go ładnie widać. Coś pięknego. W nocy to lepiej wygląda ze względu na to, że widać tą lawę jak leci. Teraz mamy ślizgawkę w dół. Szybsza trasa chyba, żeby zejść. Ziomek nas wziął na jakąś inną trasę. Przecież zjechaliśmy w 20 minut w dół, jesteśmy już w kampie. Let's go! Vamos! O! Znowu. No i jesteśmy z powrotem. Kolejna fajna przygoda podróżnicza. Zaliczona. Trzeba się ogarnąć, zjeść śniadanko. Fajnie. Naprawdę fajnie. Aluś, dałaś radę. Żubik. Cali brudni. Co powiesz, Ala? Na razie emocje, później jak zejdą trochę emocji, to będzie na pewno inne. Ale w emocjach co powiesz? W emocjach powiem tak, najgorsze było to, że nie było żadnego widoku, tylko była mgła. My tylko weszliśmy, od razu musieliśmy zejść, więc no po prostu to nie było warte tego, a dla mnie było naprawdę tak mega ciężko. Ale może jak zejdę na dół, Zmieni się. to mi się zmieni, ale na ten moment no naprawdę. Wiecie, to jeszcze jest tak, że jak ja na przykład spałam godzinę, mi zegarek pokazał, że spałam. Zresztą ja myślałam, że w ogóle nic nie spałam, ale zegarek pokazał mi godzinę, strasznie się męczyłam. I po takiej nieprzespanej nocy taka aktywność. Ale dałam radę, wlazłam tam jakoś się doczekałam. Najważniejsze. I o dziwo zejście było spoko, bo to zsuwanie się na tym żwirze było całkiem. No. Dla mnie był luzik, szczerze mówiąc, bo jak oni mówili wczoraj, że dzisiaj będzie dużo gorzej niż to, co my wczoraj wchodziliśmy na Fuego. Gówno prawda. To była 1/3 może tego, co na Fuego wchodziliśmy. Ale wy tam wchodziliście po prostu szybko. No, mieliśmy bardzo duże tempo wczoraj, bo tak naprawdę czas, który mieliśmy w 3 godziny zrobić, zrobiliśmy połowę tego. Mieliśmy taką sportową grupę w sumie, każdy dawał radę, ale tam naprawdę uda to mnie tak paliły, że no masakrę miałem. A tutaj luzik. Ale no na górze była załamka lekka, jak ogromny wiatr, nic nie było widać praktycznie i weszliśmy, oni mówią, schodzimy, bo trzeba. Ale potem jak tam zobaczyliśmy też ten krzyż, gdzie zginęły te 2 osoby, jak je zwiało po prostu. 4 osoby zginęły? 4, no. 2 chyba. Ja zrozumiałam, że Chyba 2. To powiem wam, że ja się wcale nie dziwię, że nie ryzykują, bo wiało naprawdę tak mocno. Było, nie wiem, z minus 10 mogło być, no bo ja ściągnąłem rękawiczkę na parę sekund i mi po prostu palce w sekundę odmarzły. Ale dla mnie było warto. Zdobyłem sobie 2 wulkany, Fuego, Acatenango. Zadowolony jestem. Gwatemala, super. Teraz się trzeba troszkę ogarnąć, chcesz jakieś śniadanko, wypić elektrolity. Popatrzymy jeszcze trochę na wulkan i się zbieramy. Misję na ten dzień mamy taką, że musimy dotrzeć do Antigua. Tam będziemy, ale nie mówię, że szybko się schodzi chyba, nie? Może inną trasą też będziemy schodzić, nie wiem, zobaczymy.
ale musimy dotrzeć tam. Później musimy się ogarnąć. Może się prześpimy coś jeszcze też, nie? Na 100%. Prześpimy się trochę, bo jakby nie patrzeć, to jesteśmy wykończeni. Po nieprzespanej nocy i po takich ciężkich hajkach. Następnie musimy dojechać dzisiaj do Guatemala City, a jutro z rana złapać autokar do Salwadoru. Także misję mamy niezłą. Guatemala intensywnie, ale jest piękna. Bardzo polecam. Kurde, szkoda, że nie zdążyłem. Ale teraz sporo było. No i żegnamy się z Fuego i schodzimy już na dół. Ale to było niesamowite. Polecam, naprawdę polecam. Mam jakieś 2 godziny zejście, jest 7:30 właśnie. O, lekko wybuchnął. W sumie kaszlnął. Ale może czekam, aż temperatura się zrobi, bo jest zimno jeszcze trochę. Człowiek jak wstaje rano o 4, teraz 7:30, a mi się wydaje, jakby już było po 12, że zaraz obiad będziemy jeść. A tak naprawdę śniadanie nie zjedliśmy. O. Ale warte to było, naprawdę było warte. Niesamowita kolejna przygoda na kanale Podróży Wojownika. Pierwszy stop za nami. Ruszamy dalej w dół. 1/4 drogi powrotnej już zaliczona. Wiecie, że schodzenie w dół jest dużo gorsze niż wchodzenie do góry. Chociaż pewnie wielu osobom, które nie mają doświadczenia, wydawałoby się na odwrót. Jeszcze dodatkowo to, jak nie macie odpowiedniego obuwia, tak na przykład jak ja, jesteście w adidasach w ogóle, które mi się rozwaliły podczas zejścia z wulkanu i muszę kupić właśnie jakoś jutro może nowe buty gdzieś. Buty już wyglądają w sumie nieciekawie. Podeszwa mi się oderwała kawałek. No i wchodzimy znowu w punkt, gdzie jesteśmy w chmurach. A kolejna nasza wyprawa na wulkan już niedługo, bo za jakieś 10 dni będziemy wchodzić na wulkan w Salwadorze. Też jest jeden z bardzo popularnych, to jest chyba jedna z najbardziej popularnych atrakcji takich podróżniczych właśnie w Salwadorze, czyli wejście na ten wulkan, w którym jest jezioro z piękną wodą, piękny kolor wody. Także tam też będzie wesoło, ale na razie trzeba troszkę odsapnąć i rejs największym statkiem na świecie, Icon of the Sea. Za 2 dni wsiadamy na statek już. Weszliśmy w lasy deszczowe i od razu się zrobiło mokro, kapie z drzew. Co? A no i patrzcie, nie pada deszcz, a i tak wszędzie mokro. Jest taka wilgotność. Zabawne jest to, jak ja kiedyś myślałem, że lasy deszczowe mają do siebie to, że po prostu cały czas tam pada deszcz. No i trochę racji w tym jest. Tylko że to nie jest tak, że pada cały czas deszcz, że tutaj jest po prostu tak, że chmury wiszą nad tym i cały czas leje. Ta natura tutaj, ten mikroklimat jest tak wilgotny, że tu lekko zawieje wiatr i tu z drzew po prostu leje. Patrzcie, zawiało tylko i pada na nas. I to jest tylko to, co wytworzy natura. Niesamowite. Natura jest tak zaskakująca. Cieszę się, że mam okazję wszystko odkrywać. Tutaj Wam pokażę. Dzisiaj byliśmy na 3975 dokładnie. Wczoraj z kempingu wchodziliśmy na Fuego Viewpoint na 3768. Tak? Tak. Tak to wygląda. Tylko żebyście wiedzieli, jak to wygląda dokładnie, że wczoraj trzeba było dojść najpierw do kempingu. W kempingu mieliśmy godzinę przerwy. Trzeba było zejść z wulkanu na dół, wejść na ten punkt widokowy Fuego, zejść na dół, wejść do góry do kempingu, przespać się parę godzin, wejść do góry na Akotananga, zejść w dół, godzina przerwy i zejść teraz w dół. No zajazd taki, że po prostu szok. No nie wiem, jak się nazywam. Jeszcze nie zeszliśmy. Jak się nazywam w ogóle. Jeszcze cały czas idziemy.
Także fajnie. Zaczynamy ostatni etap schodzenia i najgorszy etap. Najbardziej taki, że można się wywrócić. O, najbardziej stromy i śliski. Chociaż dzisiaj tam w lesie deszczowym na górze też było mocno ślisko. Lało się z tych drzew okropnie. Sukces! Jesteśmy na dole. 2,5 godziny zejścia w ciężkich warunkach. Ciężkie warunki, naprawdę hardkorowe. Ale jesteśmy, zrobiliśmy to. Ja 2 wulkany zaliczone, ale 1. Teraz czekamy na busa. Musimy wracać, ale musimy coś kupić do picia. Się trochę nawodnić. Wróciliśmy już do bazy, trzeba oddać rzeczy wszystkie, które wypożyczyliśmy. Odebrać dokumenty, które zdeponowaliśmy za to. Zostaliśmy przy szejku energetycznym. Jedyne, o czym marzymy, to coś zjeść i spać. Jak oceniasz wyprawę z nimi? Dobrze. Ja daję 10 na 10. Wszystko zorganizowane w 100% tak jak powinno być. Żadnych zastrzeżeń nie mam. Także jak będziecie w Gwatemali, będziecie szukali jakiejś ekipy, żeby się wybrać na ten piękny wulkan, Sia Travels z czystym sumieniem polecamy. I to żadna reklama, tylko po prostu fajnie to zrobili. Fajnie to mają zorganizowane. Normalnie już lunatykujemy. Jeszcze mamy kilometr do hotelu. Do spania. Na 2 godziny co najmniej. Najpierw prysznic, a później do spania. A Ważne, że pojedzone. tak, a później pakować się i wracamy do stolicy. Te autobusy tutaj są naprawdę kozak. Jak będziemy wspominać Gwatemalę, na pewno bardzo dobrze. Na pewno się nie spodziewałem, że będzie aż tak fajnie jak było. Na 100%. Przewyższyło to moje oczekiwania totalnie. Dlatego cieszę się, że mimo tego, ile krajów już widziałem, to jest mój 150 kraj w sumie, czy 129 Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale Organizacja Narodów Zjednoczonych plus już 150. Bo wiecie, niektóre kraje są tak w połowie uznawane lub nieuznawane, a jednak one są. Także nie ma co ukrywać. Jak się jest podróżnikiem, to po prostu dla mnie każdy kraj to kraj. I naprawdę fajnie. Cieszę się z tego, że będę mógł dopisać spokojnie. O, kolejny. Spokojnie będę mógł dopisać wulkan Fuego do rzeczy, które widziałem najładniejsze na świecie z natury. Bardzo się z tego cieszę. Bo tak jak zaskoczyła mnie pustynia Danakilska miesiąc temu, to tak samo zaskoczył mnie teraz wulkan. Co nie, Ala? Nie wiem, Kto by przypuszczał, że będzie ten wulkan wybuchał co 5 minut, co 10 minut. Był dużo lepszy niż ja oczekiwałam. No. Oprócz tego wchodzenia w nocy, które było bardzo nieudane. No ale umówmy się, ja to przypuszczałem, że on będzie wybuchał raz na czas, jak w ogóle będziemy mieli szczęście, że zobaczymy, że on wybuchnie. On co 5 minut Ja wybuchał. nie liczyłem na tak wiele, No, jak dostaliśmy od razu na samym wejściu tam. dużo lepiej niż zakładaliśmy. A w ogóle też śmieszne było to, bo za każdym razem jak wulkan wybuchał, to wszyscy wow! No. Nawet jak 50 raz przed nas wybuchł, To każdy wszyscy, wow! wow, Luke! No, to było naprawdę Mega fajne. fajne, no. Trzeba się przespać teraz. Już dochodzimy do hotelu. A tak jeszcze przed spaniem powiem tylko tyle, że jeśli chcecie wspierać moje podróże, zapraszam do sklepu Extreme Hobby. Bardzo dużo wzorów różnych koszulek i tak dalej. Każdy coś znajdzie dla siebie. A jak nie, to polecam serdecznie. Suplementy wojownika. Patrzcie, jak ja już wyglądam. Zmęczenie wychodzi straszne. Ale spoko. Prysznic, 2 godziny spania, betonówka. Tyle odpoczynku, już łapiemy autobus, stopaliśmy i ruszamy do Guatemala City.
No i dojechaliśmy do naszego hotelu. Tequila Sunrise Hostel, Guatemala. W 4. zonie. Całkiem dobrze oceniany. I są pokoje hostelowe normalnie i prywatne. Dobra, my już kończymy ten dzień, także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Mamy pokój z 3 łóżkami. Jak ktoś jest w Gwatemali, to zapraszamy, możemy przenocować. Koszty podzielimy. Nie no, powiem wam szczerze, tak jak się przyjeżdża na przykład w 3 osoby i bierzecie sobie taki pokój za 100 zł, petarda, po 3 dyszki, 33 zł za pokój za noc, w 4. strefie, która jest bardzo dobra tutaj w Guatemala City. Super. No, jutro lecimy do jedziemy do Salwadoru, także kolejny kraj, Salwador. Pozdrawiam. Pamiętaj o tym, że nie space.